Cześć! Dziś przepis na pycha ciasto orzechowo-kokosowe z jabłkami. Jest to ciasto kruche, pomiędzy którym znajdują się 3 warstwy. Na samym dnie kruchego ciasta znajduje się soczysta warstwa jabłek, która dodaje świeżości i naturalnej słodyczy. Następnie kokosowa warstwa wspaniale kontrastuje z delikatnym smakiem jabłek, dodając nieco tropikalnego twistu. Na górze znajduje się warstwa orzechowa, bogata w intensywny smak orzechów włoskich, a całość jest koronowana kruszonką i cukrem pudrem, nadając ciastu wspaniałego wyglądu. Nie czekaj dłużej, udostępnij ten przepis, zrób te pyszne ciasto z kokosem i orzechami, a później podziel się ze mną swoimi wrażeniami. Krok pierwszy. Kruche ciasto i warstwa jabłkowa. 450 g mąki pszennej, przesianej, wsypujemy do misy miksera. Do tego 1 łyżeczka proszku do pieczenia i 5 łyżek cukru pudru. Z grubsza mieszamy składniki. Można to zrobić łyżką. Następnie dodajemy 200 g zimnego masła pokrojonego w kawałki. Miksujemy do momentu, aż składniki mniej więcej będą miały konsystencję piasku. Dodajemy 6 żółtek jaj średniej wielkości. Żółtka dodajemy po jednym, miksując na niskich obrotach miksera. 2 mocno kopiaste łyżki jogurtu greckiego. Zamiast jogurtu greckiego można dać śmietanę 18. Miksujemy krótko do połączenia składników. Ciasto oczywiście można zagnieść na stolnicy, ale tak jest mi wygodniej. Zagniatamy jeszcze chwilę w rękach. Formujemy w wałek i dzielimy na 2 części. Jedna część powinna być troszkę mniejsza od drugiej. Ten mniejszy kawałek ciasta zawijamy w folię spożywczą i wsadzamy do zamrażalnika. Drugą część, tą większą, wykładamy na dno foremki wyłożonej całkowicie papierem do pieczenia. Moja foremka ma 25 na 35 cm. Ugniatamy ciasto równiutko wygładzając i wstawiamy do lodówki na pół godziny, żeby dobrze się schłodziło, albo do zamrażalnika na 10 minut. W tym czasie, gdy ciasto się chłodzi w lodówce, przygotujemy jabłka. Do rondelka przekładamy jabłka prażone ze słoika. Można użyć gotowych kupionych prażonych jabłek lub zrobić samemu. Przepis na jabłka do słoików można znaleźć na moim kanale lub na moim blogu. Na dole w opisie tego filmu zostawiam Wam namiary na ten przepis. Ja tutaj mam 1 kg i 200 g jabłek prażonych. Włączamy grzanie kuchenki i wlewamy 1/4 szklanki wody. Doprowadzamy do wrzenia. I gdy tylko jabłka się zagotują, wyłączamy grzanie kuchenki i przekładamy do miseczki. Wsypujemy 2 galaretki, najlepiej cytrynowe. Ja nie miałam, więc dałam przeźroczyste. Możecie dać jakie tylko galaretki chcecie, grunt by były o kwaskowatym smaku. Każda z galaretek to 77 g proszku. Mieszamy do dokładnego rozpuszczenia galaretek i odstawiamy jabłuszka do wystudzenia. Teraz możemy wstawić schłodzone ciasto do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w funkcji góra-dół na środkowej półce w 180 stopniach Celsjusza przez 15 minut. Wyciągamy z piekarnika i pozostawiamy do wystudzenia. Po tym czasie na ciasto wykładamy ostudzoną masę jabłkową i wyrównujemy powierzchnię. Krok drugi. Masa kokosowa. Do misy miksera wlewamy 6 białek i zaczynamy miksowanie na niskich obrotach miksera. Gdy powstanie lekka piana, wsypujemy szczyptę soli. A gdy białka się ubiją, wsypujemy stopniowo 3/4 szklanki cukru. Cukier wsypujemy łyżka po łyżce i ubijamy do momentu, aż cukier całkowicie się rozpuści, a masa zrobi się sztywna i lśniąca. Wsypujemy 150 g wiórek kokosowych, 50 g mąki kokosowej. Jeżeli nie macie mąki kokosowej, to po prostu dajcie o 50 g więcej wiórek kokosowych.
1 łyżkę mąki ziemniaczanej i mieszamy szpatułką. Masę kokosową wykładamy na warstwę jabłkową w foremce. Wyrównujemy powierzchnię i odstawiamy na chwilę. Krok trzeci. Warstwa orzechowa. Do misy miksera wlewamy 5 białek i zaczynamy miksowanie na niskich obrotach miksera. Gdy powstanie lekka piana, wsypujemy szczyptę soli. A gdy białka się ubiją, wsypujemy stopniowo 3/4 szklanki cukru. Cukier wsypujemy łyżka po łyżce i ubijamy na średnich obrotach miksera do momentu, aż cukier całkowicie się rozpuści, a masa zrobi się sztywna i lśniąca. W międzyczasie, gdy białka się ubijają, możemy zetrzeć na grubych oczkach tarki ciasto wyjęte z zamrażalnika. Odstawiamy starte ciasto na chwilę na bok. Gdy białka się ubiją na sztywną i lśniącą masę, zmniejszamy obroty miksera do najniższych i dodajemy po jednym 5 żółtek. Gdy składniki się połączą, wyłączamy mikser i teraz będziemy mieszać szpatułką. 200 g orzechów włoskich, 1 łyżka mąki pszennej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia i 4 łyżki bułki tartej mieszamy ze sobą w miseczce. Wsypujemy do masy jajecznej w 2-3 partiach i mieszamy delikatnie szpatułką. Masę orzechową przekładamy na kokosową warstwę w foremce. Wyrównujemy, wygładzając. Na górę posypujemy startym jasnym ciastem, zwracając szczególną uwagę, aby równomiernie rozłożyć ciasto. Wstawiamy foremkę do nagrzanego piekarnika i pieczemy w funkcji góra-dół w 170 stopniach Celsjusza przez około 60 minut. Każdy piekarnik inaczej piecze, więc trzeba to mieć na uwadze. Po upieczeniu wyciągamy od razu z piekarnika i pozostawiamy do całkowitego wystudzenia. Gdy ciasto wystygnie, wstawiamy do lodówki najlepiej na całą noc, aby masa jabłkowa stężała, a smaki wszystkich warstw się przeszły. Na drugi dzień posypujemy ciasto cukrem pudrem i można się już zajadać. Ciasto pięknie się prezentuje i jest niesamowite w smaku. Idealne na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Ciasto przechowujemy w lodówce. Jeżeli filmik Wam się spodobał, proszę o polajkowanie i udostępnienie tego przepisu, aby także i Wasi znajomi mogli delektować się tą wyjątkową kompozycją smaków. Dziękuję za oglądanie i na koniec przypominam o subskrybowaniu mojego kanału, to nie ominą Was moje nowe, pyszne przepisy. A kto dotrwał do końca filmiku, niech napisze orzechowiec kokosowy z jabłkami. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!